Naszym celem jest usprawnienie wyszukiwania, aby bazowało one na embeddingach. Jednak przerobienie od razu całego kodu naraz przez ChatGPT powoduje wygenerowanie bardzo wielu błędów, dlatego musimy to niestety zrobić poprzez wysyłanie poszczególnych funkcji do czata i generowanie naszego kodu fragmentami. Na początku poprosimy go, aby zaimplementował rozwiązanie bazujące na embeddingach dla całych wykładów. Embeddingi będą typu wykład zapytanie i na początku będziemy chcieli przerobić funkcję add lecture, czyli tą, która dodaje wykład do naszej bazy. Wklejamy tutaj całą funkcję, aby czat pracował bezpośrednio na naszym kodzie. W kolejnym etapie musimy wygenerować funkcję getEmbedding, która wygeneruje dodatkowo wersję batchową tej funkcji, czyli getEmbeddings_batch, czyli tworzenie embeddingu dla wielu chunków naraz. Jeżeli model generuje więcej niż jeden embedding, chcemy również mieć funkcję normalizującą embeddingi, która zwróci wymaganą strukturę uśrednionego embeddinga. Czyli w tym przypadku będzie to jednowymiarowa lista. Musimy również przerobić funkcję, która odpowiada za pobieranie opk chunków dla danego wykładu, czyli znowu wklejamy jej kod i prosimy, aby przerobił tę funkcję na wersję embedding. Kolejny prompt dotyczy funkcji chat with lecture, chociaż tutaj będziemy wprowadzali tylko bardzo kosmetyczne zmiany, ponieważ mechanizm embeddingów jest realizowany przez inne funkcje, głównie tą. Teraz dostosujemy funkcję chat auto, czyli tą, która ma automatycznie wybrać wykład i przekierować pytanie do najbardziej dopasowanego wykładu. Potrzebujemy jeszcze funkcję, która przetwarza nasze chunki, ale zwraca scory dla każdej z nich. Jest to funkcja niezbędna dla funkcji chat auto. Na sam koniec potrzebujemy jeszcze przebudować funkcję, która odbudowuje nasz indeks, czyli rebuild search index, aby działała poprawnie z embeddingami. Omówimy sobie teraz, co dokładnie zmieniło się w porównaniu z poprzednią wersją naszego kodu. Mamy tutaj tryb Embedding Mode, gdzie teraz wymagane jest, aby nasz model wspierał generowanie embeddingów. Tworzymy sobie dwie instancje naszego modelu. Pierwsza, która będzie wykorzystywana do generowania embeddingów i druga bez nich, która będzie wykorzystywana tylko do generowania tekstu. Moglibyśmy użyć tej pierwszej w obu przypadkach, ale ze względu na generowanie embeddingów jest ona bardziej kosztowna i generowanie samych odpowiedzi trwałoby dłużej. Pierwszą dodatkową funkcją jest funkcja getEmbedding, która generuje embeddingi dla podanego tekstu. I to właśnie ta funkcja wymaga, aby parametr w modelu Llama embedding był ustawiony na true. Generowanie embeddingu przy pomocy modelu polega na tym, że wywołujemy funkcję create embedding na naszym modelu, a jako wejście podajemy albo zapytanie, albo fragmenty wykładu. Czasem jest tak, że model może zwrócić kilka wersji wektorów embeddingów dla danego tekstu. Wówczas wywołamy funkcję min, czyli uśrednienie wektorów w taki sposób, abyśmy mieli jeden konkretnie embedding reprezentujący każdy chunk naszego wykładu. Mamy tutaj również funkcję getEmbeddings_batch, która działa bardzo podobnie do getEmbedding, tylko umożliwia generowanie embeddingu dla całego wykładu w taki sposób, aby
przetwarzanych było kilka embeddingów niezależnie. Dodatkowo korzystamy tutaj z funkcji normalizującej, czyli z funkcji, która jeśli wektor jest jednowymiarowy, zwracany jest w formie jednowymiarowego wektora, natomiast jeżeli nasze embeddingi to macierz w formie na przykład 4 wektorów o rozmiarze 4096 lub 512 wektorów, czy jakiejkolwiek innej, wówczas wektory są uśredniane i zwracany jest embedding o rozmiarze jednowymiarowej listy o rozmiarze 4096. Również funkcja, która odpowiada za odbudowę indeksu naszej bazy danych, każdy chunk będzie przetwarzany funkcją getEmbedding. Kolejna mała przeróbka w funkcji addLecture, czyli funkcji, która dodaje wykład do naszej bazy danych, której to chcemy, aby każdy wykład został przechowywany w formie wektorowej, czyli każdy chunk, każda część wykładu będzie opisana jako tekst oraz embedding vector. Zmieniona została również funkcja, która przetwarza nasze chunki i w tej funkcji w miejscu, gdzie dopasowujemy zapytanie do wykładu, pobieramy embedding każdego chunka i poprzez funkcję kosinusowego podobieństwa obliczamy score, czyli jak bardzo dopasowany jest wykład do naszego zapytania. Nasza funkcja autorag wymaga teraz przetwarzania chunków i zwracania score'ów dla każdego z nich. Dlatego w mechanizmie, który dopasowuje wykład do naszego zapytania, najpierw przekonwertujemy nasze zapytanie na embeddingi, a następnie przy pomocy funkcji kosinusowego podobieństwa określamy score dla każdego wykładu. Im wyższe podobieństwo, tym wyższy score. W ten sposób określamy najbardziej dopasowany wykład do naszego zapytania. I ostatecznie funkcja chatAuto, która wywołuje naszą funkcję przetwarzającą chunki w oparciu o embeddingi, która zwraca score dla każdego chunka. Następnie obliczamy średnie prawdopodobieństwo chunków dla każdego wykładu i wybieramy ten wykład, dla którego ta średnia jest najwyższa. W ten sposób określamy najbardziej dopasowany wykład. Pozostaje już tylko przesłać nasze zapytanie do funkcji chatWithLecture, do której przesyłamy w ten sposób oszacowany identyfikator wykładu. Tak wygląda uruchomienie naszej aplikacji. Widzimy, że nasz model załadował się 2 razy. Raz w wersji embeddingowej, raz bez. Na początku musimy utworzyć naszą bazę. Widzimy, że wykład dodany został do naszej bazy, a tak wygląda wektor jego embeddingów. Możemy teraz wylistować nasze wykłady i zadać pytanie kierowane do wszystkich wykładów, co to jest macierz. Widzimy, że algorytm prawidłowo rozpoznał wykład. Jest to wykład dotyczący matematyki i odpowiedział, czym jest macierz.